ci liderzy się po prostu obronili w pandemii, którzy po prostu mają jakiś taki gen kreatywności, szybkiego reagowania na zastałą rzeczywistość. Nie da się tych sytuacji opisać, skwantyfikować, przedstawić jakieś pomysły czy przepisy innym, żeby po prostu z tego korzystali. Witam w programie Dobre Pytanie, a dzisiejsze dobre pytanie to jak być dobrym liderem, szczególnie w czasach kryzysu. Moim gościem jest Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Witaj. Dzień dobry, cześć. Jesteś liderem? Czujesz się liderem? No tak wychodzi, kieruję instytucją, która zatrudnia około 300 osób, a w swoim życiu zawodowym realizowałem wiele projektów, które wymagały ode mnie nie tylko pewnego wkładu merytorycznego do tych projektów, ale też różnych umiejętności organizacyjnych. Ale nigdy się, szczerze mówiąc, nie czułem liderem. Dopiero pandemia zmusiła mnie do pewnej właśnie refleksji, czy ja jestem tym liderem i w ogóle jak zdefiniować lidera obecnie i czego oczekujemy tak naprawdę od liderów przyszłości. Czasami bywa tak, że jakieś zewnętrzne wydarzenie, czasami przyjemne, czasami trudne, weryfikuje. Powiedziałbyś, że pandemia była właśnie takim wydarzeniem, które mocno weryfikowało liderów? W Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przeprowadziliśmy badanie na takich liderach, czyli właśnie na osobach, które realizują projekty edukacyjne europejskie i to nie tylko projekty szkolne, ale też projekty uczelniane, to też byli liderzy, którzy funkcjonują w przemyśle, w przedsiębiorstwach, bo pamiętajmy, że program Erasmus+ dotyczy wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, tam gdzie podejmowane są działania na rzecz podnoszenia kompetencji różnych osób i przebadaliśmy prawie 1000 liderów, którzy realizują takie duże, kilkuletnie projekty systemowe europejskie, właśnie na okoliczność tego, jak sobie radzili w pandemii. Ty napisałeś książkę po tych badaniach. Ja za chwilkę do tego wrócę, ale jeszcze chciałbym porozmawiać o tobie, o liderowaniu. Liderem się człowiek rodzi, czy liderem się człowiek staje? Zdecydowanie z mojej perspektywy ja uważam i w moim przypadku, że to są raczej cechy wrodzone. No nie chcę, że tak powiem, ostatecznie rozstrzygać tej dyskusji, ale w moim przypadku ja przechodziłem różne formalne kursy doskonalenia zawodowego swojego związane właśnie z zarządzaniem i powiem szczerze, nie obrażając absolutnie prowadzących i tych kursów, one mi nic nie dały. Zawsze się kierowałem swoją własną intuicją i uważam, że zresztą te badania też tak naprawdę pokazały, że ci liderzy się po prostu obronili w pandemii, którzy po prostu mają jakiś taki gen kreatywności, szybkiego reagowania na zastałą rzeczywistość i nie da się tych sytuacji opisać, skwantyfikować, rozłożyć na czynniki pierwsze, przedstawić jakieś pomysły czy przepisy innym, żeby po prostu z tego korzystali. Mówisz, że to jest kwestia cech wrodzonych, ale to w takim razie jakie to cechy? Czy da się je wymienić? Jeżeli mówimy już o takich cechach osobowościowych, to na pewno jest to otwartość, to na pewno jest to ekstrawersja, jest to kreatywność, jest to też tolerancja, jest to chęć w ogóle kontaktu z innymi ludźmi. Taka też wewnętrzna potrzeba do tworzenia różnych sieci kontaktów, ciekawości świata, ciekawości tego, co mają do powiedzenia inni ludzie. A więc no tak mówiąc już akademicko, w takiej najczystszej postaci, najszerszej, bardzo rozwinięta kompetencja społeczna. I gdzie w tym wszystkim, w tej układance jest Erasmus? Erasmus+ pomaga bardzo rozwijać te kompetencje, ponieważ Erasmus+ stoi mobilnością międzynarodową. Młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, czy to na staż zawodowy, czy na jakieś krótkie studia, czy na jakieś wymiany, czy jakieś szkolenia i muszą nie tylko zająć się tą stroną merytoryczną swojej działalności, czy to edukacyjnej, naukowej, zawodowej, ale też muszą zorganizować siebie w innym, nowym środowisku. To wymaga też takich właśnie bardzo ogólnych kompetencji, które potem bardzo się przydają w takim życiu codziennym, w życiu zawodowym, jak no właśnie umiejętność samoorganizacji, dyscypliny, uczenie się działania w pewnym schemacie, w pewnym rygorze organizacyjnym, naukowym, zawodowym. Także Erasmus to przyspiesza, bo tak naprawdę w praktyce młodzi ludzie mogą po prostu sprawdzić to, czego się uczą formalnie. Czy twoim zdaniem rola albo wyzwania stojące przed liderem
zmieniają się we współczesnym świecie, czy cały czas mówimy o tym samym? Myślę, że będziemy blisko prawdy, jeżeli dokonamy oto takiego założenia, że nie będzie czasów pokoju. Żyjemy w dosyć skomplikowanych czasach. Cały czas spotykają nas różnego rodzaju perturbacje, czy to społeczne, czy polityczne, czy właśnie pandemiczne. Należy przyjąć, że po prostu zawsze będziemy działać w trudnych momentach. Natomiast jestem święcie przekonany, że zestaw pewnych kompetencji, które będą nam potrzebne do tego, żeby przezwyciężać te różnorodne przeszkody, których jeszcze nie wiemy, może czasami nawet nie potrafimy ich opisać czy zdefiniować, że zestaw tych kompetencji będzie dokładnie taki sam. Jesteś liderem z racji funkcji, którą pełnisz. Na dodatek organizacja, której szefujesz, w zasadzie jest jedną wielką agencją promującą liderów. I gdyby tego było mało, przeprowadziłeś badania dotyczące liderów. Co z tych badań wynika? No właśnie, najpierw może zdefiniujmy, jaki powinien być ten lider przyszłości, czy lider w kryzysie, bo dla mnie to jest tak naprawdę tożsame. Więc po pierwsze powinien mieć kompetencje cyfrowe, to wiemy. Ale najważniejszym właśnie obszarem to będą kompetencje społeczne. One mają różne wymiary. Bo to z jednej strony jest na przykład komunikacja i umiejętność komunikowania się skutecznie. Czyli współpraca, czegoś, czego młody człowiek w Polsce najpewniej nie nauczy się w trakcie tej edukacji formalnej. Dokładnie. Musi wyjechać na Erasmusa, żeby to przećwiczył. Tym bardziej, że to nie chodzi tylko o taką zwykłą komunikację w grupie, jak to do tej pory nam się wydawało, tylko chodzi o współpracę w grupie interdyscyplinarnej. Prosty przykład. Młodzi ludzie są technologią zafascynowani, różnymi startupami, chcieliby też może sami coś robić. Opracować jakąś aplikację na smartfon, która będzie, nie wiem, w ciekawy sposób mierzyć parametry zdrowotne, czy będzie aplikacją sportową na przykład. No to musi siąść informatyk z kimś, kto ma jakąś wiedzę medyczną, tak, czy z innych branż. A za moment oczywiście umiejętność komunikacji z maszynami, ze sztuczną inteligencją. To jest kolejne wyzwanie, więc komunikacja to jest jako jeden wymiar kompetencji społecznej, ale również bardzo ważny wymiar to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, i umiejętność adaptowalność, tak? Umiejętność dostosowania się do nowych warunków. I właśnie to badanie, o którym powiedziałeś, wykazało, że nasi liderzy, przynajmniej liderzy Erasmusa, nie mają problemu z kompetencjami cyfrowymi, ale właśnie najważniejsza jest kompetencja społeczna. Tutaj widać było na tym badaniu, że wiele projektów Erasmusa przetrwało, pandemia na nie nie wpłynęła, mimo że one właśnie, te projekty stoją mobilnością międzynarodową, która ustała. Co ciekawe, im większe sieci, powyżej 5 partnerów, one lepiej przetrwały pandemię. Ale to właśnie dlatego, że jeżeli ktoś miał dużo partnerów, to znaczy, że ma tą otwartość na współpracę i chce się komunikować, chce się porozumiewać, chce wspólnie pracować. Ale co z tego badania wyszło i ważnego, i to jest też takie przesłanie właśnie dla tych liderów przyszłości, tu piętą achillesową naszych liderów jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. I tutaj ci nasi liderzy wypadli słabo i się okazało też z tych badań, że gdyby te kompetencje społeczne w ramach radzenia sobie, w tym wymiarze radzenia sobie ze stresem były trochę wyższe, to diametralnie by to wpłynęło właśnie na utrzymanie tej współpracy i tych sieci. A więc to jest takie zaskakująca rzecz, bo koncentrowaliśmy się zawsze na wspieraniu tych liderów, właśnie ucząc ich, jak zarządzać projektami, jak się komunikować, jak współpracować w grupie. A tutaj tak naprawdę się okazuje, że najważniejsze jest wsparcie mentalne. Dla kogo ta książka jest? Przede wszystkim była pisana i to badanie było właśnie robione przede wszystkim dla tych, którzy funkcjonują w programie Erasmus+ i chcieliby właśnie zobaczyć, czy sprawdzić albo przetestować siebie, czy przejrzeć się trochę jakby w lustrze, na ile jego czy jej działania no właśnie są efektywne, ale myślę sobie, że tutaj te wyniki, co mnie też zaskoczyło, są na tyle generyczne czy ogólne, uniwersalne,
że mogą też służyć innym branżom. Ja też w tej chwili śledzę różnego rodzaju bazy danych naukowych, jak sobie poradził biznes czy przedsiębiorstwa, no bo one też funkcjonują właśnie w takim paradygmacie relacyjno-sieciowym, więc jakby tutaj jest potężna analogia, więc jakby z chęcią też zobaczę i czekam na te badania z innych obszarów, aby właśnie porównać, w jaki sposób pandemia odcisnęła swoje piętno na tych w innych obszarach. Po co Narodowej Agencji Erasmus Plus Biuro Badań i Analiz? Idea jest prosta. Przypomnijmy, że program Erasmus Plus w Europie funkcjonuje od ponad 30 lat, w Polsce od ponad 20 i tyle zostało wydanych pieniędzy na tyle wspaniałych różnych projektów po całej Polsce, że warto byłoby badać, co wynika z tych projektów, żeby wyniki tych projektów miały pewne drugie życie, tak? One oczywiście zostawiają efekty tych projektów jakiś ślad w społecznościach lokalnych, instytucjach, które tam funkcjonują, ale można byłoby dokonywać, właśnie badać i analizować to wszystko razem, żeby to służyło jeszcze raz, bo wyniki tych projektów mogą też posłużyć innym. Po to prowadzimy badania. Jedno z badań, które przeprowadziliście, dotyczyło nauczycieli w sieci albo nauczycieli w trakcie pandemii, co tak się złożyło, że w zasadzie znaczy to samo. Nauczyciele w trakcie pandemii byli w sieci i korzystali z waszej platformy. Mamy taki program eTwinning, to jest program Komisji Europejskiej, który działa już od 20 lat, a więc wizjonersko przez Komisję Europejską został wdrożony, zanim jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że spotka nas coś takiego jak pandemia, czy sytuacja, w której przejdziemy tak szybko do świata wirtualnego. I tylko przypomnę, że w Polsce mamy 650 000 nauczycieli, z czego 83 000, to jest kilkanaście procent, od wielu, wielu lat po prostu realizuje projekty w sieci, projekty edukacyjne. Współpracują ze swoimi kolegami, koleżankami z Niemiec, z Holandii, z Francji i realizują po prostu część zajęć dydaktycznych, takie jak to robią na co dzień w szkole, tylko właśnie w ramach takiej międzynarodowej współpracy w świecie wirtualnym. EU Inspiracje i Inspirator. Programy, projekty, które także są prowadzone przez instytucję, którą kierujesz. To już od wielu lat mamy tą inicjatywę. Nagradzamy po prostu wspaniałe projekty, ale nie tylko projekty, ale również indywidualne osoby. Tych kategorii jest wiele. Dajemy nagrody w ramach różnych sektorów edukacyjnych, czy w sektorze zawodowym, edukacji ogólnej, czy szkolnictwie wyższym. Również mamy taką kategorię w tym konkursie dla mediów, czyli dla tych, którzy piszą w ogóle o tych naszych perełkach, nie tylko projektach, ale i osobach, perełkach, które właśnie tych liderach. Też warto właśnie zobaczyć na naszej stronie, kim są osoby i te projekty nagradzane, bo to też jest takim punktem odniesienia, można zobaczyć, jak to się ma do naszych własnych działań. A nic nas tak nie inspiruje, jak doświadczenie innej osoby. To jest program Dobre Pytanie i w tym dobrym pytaniu miała paść odpowiedź na jedno konkretne. Jak być liderem, szczególnie liderem w czasach kryzysu? Nie należy się bać, należy założyć, że zawsze będą wyzwania przed nami. Te wyzwania trzeba potraktować jako szansę, a nie jako zagrożenie, czy jako coś, co zniszczy nam nasze plany. Cały czas otwieramy się na kontakty, budujemy sieci, nie boimy się, należy, że tak powiem, działać aktywnie i traktować po prostu wszelkie przeszkody jako coś, co nas ma budować, a nie nas niszczyć. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. To był program Dobre Pytanie. Śledźcie i komentujcie nasz kanał. A jeżeli macie pomysł na swój projekt, wejdźcie na stronę erasmusplus.org.pl. W 2021 roku wystartowała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Programy Erasmus Plus oraz Europejski Korpus Solidarności będą nadal realizowane do 2027 roku. Celem programu Erasmus Plus jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w ciągłym podnoszeniu ich kompetencji. Imponująca jest kwota przeznaczona na finansowanie działań programu Erasmus Plus – ponad 26 miliardów euro. Europejski Korpus Solidarności to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach takich jak pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska oraz pomoc humanitarna. Nowy program dysponuje budżetem ponad 1 miliarda euro. Twój pomysł na zmianę jest cenny. Twój głos w dyskusji o przyszłości Europy jest ważny. Dołącz już dziś.